Dobra, tak. A właśnie, to taka środkowa kamera nagrywania jest kopnięta lekko? Jest, ale wystarczająco. Ja nie dobrze. kopałem. Tą kopałeś. Tą kopnąłem. Nie, tą kopnąłeś. Tą kopnąłem. Tą kopnąłeś. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i rozmowy Winergo. Pewnego dnia w nasze życie wtargnął ChatGPT. Właściwie to chyba był rok 2022, kiedy nagle się pojawił. Podobno w ciągu pierwszych 5 dni zdobył 1 milion użytkowników, bo wszyscy byli zainteresowani, cóż to rozwiązanie może dla nich zrobić, albo nawet wręcz za nich zrobić. Od tamtego czasu, można powiedzieć, zrobił się wielki hype na rozwiązania tak zwanej sztucznej inteligencji, czy też jak mówimy z angielskiego AI. Zresztą AI jest chyba lepszą nazwą, bo Artificial Intelligence w przełożeniu na polskie jest coś na podobieństwo inteligencji ludzkiej, więc myślę, że tutaj ta nazwa jest znacznie lepsza, ale nazwę zostawmy tutaj polonistom. Może kiedyś Tomasz Piekot na ten temat napisze jakąś pracę doktorską albo profesorską. W każdym razie czat się pojawił, zrobił się hype na te wszystkie rozwiązania sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja właściwie teraz wychodzi do nas zewsząd. Otwieramy lodówkę i prawie tam jest, wsiadamy do samochodu, prawie tam jest. Wszyscy nam obiecują, że tego AI będzie mnóstwo. Straszą nas, że niektórzy stracą miejsca pracy, niektórzy tego AI uczą się, jak go wykorzystać lepiej, aby podnieść jakość swojej pracy. Dzieje się. No i tak naprawdę z tym czatem GPT związane jest takie pojęcie jak LLM, ale ten skrót to za chwilę wyjaśni bardziej mój gość. A mojego gościa zaprosiłem tutaj, bo jest twórcą, można byłoby powiedzieć, takiego polskiego czata GPT, Bielika. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale to za chwilę on mnie skoryguje. W każdym razie zapytam go, po co nam ten Bielik i czy to jest tak, że Polacy nie gęsi, iż swój AI mają. Czy to tak będzie wyglądało? W każdym razie, szanowni oglądający i słuchający, zapraszam. Sebastian Kondracki, człowiek ze Spichlerza, który wypuścił Bielika na polskie niebo i nie tylko. Sebastian, kim jesteś, po co jesteś na tej ziemi i co takiego chcesz powiedzieć tylko, co w rozmowach Winergo zostanie i dalej tego nie będziemy rozpowszechniali? Dzień dobry Państwu, bo chyba się muszę przywitać. I dzień dobry Arku. Dużo rzeczy sobie zanotowałem tak w głowie, co muszę skorygować, tak? Więc jeśli chodzi o nazwę, to nie będę tutaj całkowicie dyskusji, ale też zaczyna się pojawiać kolaboratywna inteligencja. To też nazwa, bo kolaboracja w Polsce niezbyt dobrze się kojarzy. Ale generalnie współpracująca. Właśnie, ale kolaboratywna taka, która nam tą rozszerza naturalną, więc to jest, wydaje mi się, to nie tyle jest właśnie zastępnik tej nazwy sztuczna inteligencja, ale rzeczywiście to jest taka metodyka, która troszeczkę pokazuje, jak wdrażać tą sztuczną inteligencję, zwłaszcza w biznesie. Ale to chyba na inny właśnie podcast i dyskusję o tym. Natomiast drugie, rzeczywiście współtwórca albo twórca Spichlerza, ale jednak Bielik to byłem tu już takim, powiedziałbym, trybikiem w całej społeczności, bo było wiele osób, które Bielika tworzyło i chyba miało nawet więcej, nawet nie chyba, więcej rzeczywiście tutaj do powiedzenia i pod kątem technicznym, i pod kątem czasami biznesowym. Ale myślę, że uda mi się trochę rzeczy ciekawych opowiedzieć o LLM-ach i Bieliku. Okej, a teraz coś takiego poufnego, tylko tutaj dla nas, o czym nawet AI się nie dowie. O mnie? Czy o Bieliku? O tobie. No chyba wszystko, to znaczy nie, rzeczywiście nie powiedziałeś, bo powiedziałeś tą część spichlerzową, zajmuję się w ogóle jeszcze innowacjami, nie tylko sztuczną inteligencją, więc ale to też niepoufne jest. Przeprowadziłem się do Warszawy i to jest taka ciekawa dyskusja, bo urodziłem się w Kluczborku. To jest ciekawe miejsce, ponieważ z Kluczborka też pochodzi jeden z współtwórców OpenAI. Wow. Więc można powiedzieć, że nie dość, że stolica reggae, to może i stolica sztucznej inteligencji. Stolica reggae, gdyż byłeś w zespole reggae i nie byłem, ale jeden z słynniejszych zespołów jeszcze z czasów Jarocina, Bakrzyż, był z Kluczborka i taka cała społeczność się wokół tego zbudowała i mówi się, że Kluczbork jest stolicą reggae. Okay. Później Wrocław,
a teraz od 3 lat Warszawa. Dlaczego to mówię? Ponieważ ostatnio pisałem artykuł do magazynu właśnie o sztucznej inteligencji Hey AI, chyba tak to się wymawia, i w którym mówiłem o drzewach wiedzy, knowledge graphach, i tam narysowałem takie drzewo, gdzie się pojawia Wrocław, Warszawa, Kluczbork i dużo osób stwierdziło, że coś tutaj nie pasuje. Więc od 3 lat w Warszawie i to takie może niepoufne, ale myślę, że publiczne. Gdyby ktoś cię szukał, to szukacie w Warszawie. Tak. Dobrze. Przejdźmy do tego skrótu. LLM. O co chodzi i dlaczego on jest właściwie na językach wielu? NASA pochodzi od duże modele językowe, tak? Czyli Large Language Model, bądź Models. I rzeczywiście to jest taki model, który potrafi bardzo dobrze jakby może nie wizualizować, ale opisywać strukturę języka, języków, bo to też duży model językowy może nie tylko być jednojęzykowy, ale wielojęzykowy i tak najczęściej jest. I on powstał dzięki takiej architekturze Transformer. To jest 2017 rok. Pojawia się w laboratoriach Google'a architektura Transformer, architektura oparta na głębokich sieciach neuronowych, ale potrafi czytać, można tak powiedzieć, analizować ogromne ilości tekstu, jeszcze tam dużo technik, które potrafią pracować nad kontekście i dzięki temu nagle pojawia się właśnie duży model językowy, który właśnie potrafi, to znaczy wcześniej podczas treningu potrafią analizować tak ogromne ilości tekstu, że całą tą językowe wszystkie niuanse mogą być w takim modele umieszczone. Później okazuje się, że z tych dużych modeli językowych, które tak naprawdę przewidują następny wyraz czy token, nagle możemy jeszcze go dostroić, douczyć do różnych dziedzinowych rzeczy, już takimi, bym powiedział, taką wiedzą już, nie tylko danymi tekstowymi, ale wiedzą. No i nagle okazuje się, że możemy z tym modelem rozmawiać, on może nam rozwiązywać różne zadania, bardzo często oparte na zadaniach właśnie tekstowych, ale czym więcej tej wiedzy tam się pojawia, nagle okazuje się, że on może nam tworzyć nie tylko właśnie streszczenia, czyli znów zadania takie tekstowe, ale też potrafi coś wnioskować, też potrafi nam coś analizować, dekomponować i nagle okazuje się, że ma te zdolności takie kognitywne, poznawcze. I na tych dużych modelach językowych zaczęły powstawać różne chatboty, agenci, na przykład, nie wiem, do wyszukiwania różnych informacji w internecie, pozyskiwania tej wiedzy, rozbudowywania właśnie tych swoich zasobów. Więc na tych dużych modelach językowych zaczyna powstawać cały taki ekosystem kognitywnych usług, czy też właśnie zdolności. Zacząłeś tutaj o tym, że te systemy zaczytywały tego różnego rodzaju teksty, analizowały. Czy trochę upraszczając można byłoby powiedzieć, że one idą w kierunku, że wrzucasz im jakiś, nie wiem, wiersz i pytasz, co poeta miał na myśli? Czy one są już w stanie też wyciągnąć wnioski w ten sposób z tego, co zostało napisane, co przeczytały, co zrozumiały? I rozumiem, że one wcześniej muszą też być zasilone pewnymi rzeczami, żeby miały odniesienia, tak? Czyli jeżeli rzucamy im Szekspira, no to żeby wiedziały, tak? Że to jest Szekspir i też jakby pewne otoczenie i umiały to przeanalizować. Dokładnie tak. Ja zawsze duży model językowy porównuję do, wyobraźmy sobie studenta, albo absolwenta bardziej studiów, który skończył większość kierunków, które możemy sobie wyobrazić, od humanistycznych po jakieś bardziej ścisłe, który ma fotograficzną pamięć, czyli przeczytał wszystkie książki, tak? I dzięki temu on potrafi właśnie nabierać jakichś umiejętności, takich wnioskowania też w elementach, których nie przeczytał, tak? Czyli jeśli przeczytał 150 000 interpretacji różnych wierszy, znanych, tak jak powiedziałeś, Szekspira i innych, to nauczył się wszystkich zależności w tych interpretacjach i nagle, kiedy mu podasz wiersz, którego nie miał w zbiorze treningowym, całkowicie nowy, może ja na przykład, albo ty po godzinach napiszesz taki wiersz, to nagle on
czytając te interpretacje w ilościach naprawdę, w tysiącach, a może nawet w milionach, bo zauważmy, że taki duży model językowy, choćby jakiś któryś ze stajni OpenAI'a, to on przeczytał te interpretacje wierszy nie tylko polskich, angielskich, ale też właśnie hiszpańskich, portugalskich i tak dalej. Więc tych interpretacji różnych ma w milionach. I wtedy nauczył właśnie się tej umiejętności interpretacji wierszy, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że to nie tylko są interpretacje wierszy, ale jakieś analizy biznesowe, strategie, też krytyczne rzeczy, bo w internecie możemy znaleźć masę różnych biznesplanów, takich spółek giełdowych, gdzie różni eksperci komentują takie biznesplany. I to jest wszystko powoduje, że przy ogromnej skali, której wcześniej nie mogliśmy sobie wyobrazić, bo on naprawdę potrafi czytać w właśnie milionach różnych sprawozdań, różnych raportów, interpretacji, lektur, streszczeń lektur i tak dalej, zaczyna wiele właśnie takich elementów wnioskowania sobie przyswajać, tworzyć i możemy wtedy naprawdę z nim Tu mi się rozmawiać. pojawia takie pytanie, wątpliwość, no bo teraz tak, jeżeli teraz mówisz, że on przeczytał i wiersze, i jakieś tam powieści, i ich interpretacje, tak, ma wszystkie w głowie, to trochę nie jest tak, że jak go zapytamy, to on w pewien sposób, tak jak powiedziałeś, będzie odtwarzał na bazie tej wiedzy. Czy to nie jest trochę tak, że to będzie pewne powielanie? Czy to nie jest jednak, że ta słabość człowieka czasami, że jak człowiek czegoś nie wie, nie zna się, to może dzięki temu znajdzie nową drogę, a tutaj trochę ten AI przez to, że jest zasilony naszym bogatym doświadczeniem, on cały czas będzie jakby nas pchał w tym samym kierunku, co spowoduje, że nie wiem, nie znajdziemy nowych rozwiązań, no bo on będzie bazował na tym doświadczeniu, które jest, a nie będzie szukał nowych dróg. Po pierwsze skala, czyli liczba tych wszystkich rzeczy, których on przeczytał jest tak duża, że zaczyna on sam te zdolności wytwarzać. To jest po pierwsze. Po drugie jest wiele technik podczas trenowania takich dużych modeli językowych, które jakby pobudzają mu te zdolności właśnie, żeby był samodzielny, żeby nie tylko szukał wzorców takich, bym powiedział, takich bezpośrednich. Ale tej dziury w całym, tak? Ale tak właśnie tej dziury w całej. I tam tych technik trenowania jest dużo. Takiego wychowywania nawet się mówi później, które jest. I to dajemy mu różne rzeczy. W tej pierwszej fazie my go uczymy właśnie na tekstach, po prostu czytaj książki, nic więcej, tak? W drugiej fazie trenowania, czyli już taka dziedzinowa, to my mu dajemy na przykład różne elementy, ale krok po kroku wyjaśnione, czyli to już nie jest taka prosta interpretacja. Tu miałeś wiersz, a tu już masz wynik, albo tu masz jakąś zagadkę logiczną, a tu masz wynik. Tylko na przykład mówimy, o, tu masz zagadkę logiczną, a tu pojawimy, jaki jest krok po kroku metodyka dojścia do rozwiązania. I znów, przy ogromnej ilości skali on potrafi te wszystkie niuanse gdzieś sobie odnajdować. Tak naprawdę my... Trudno mi też rozmawiać o inteligencji naturalnej, bo chyba nie jestem specjalistą, tylko tak trochę bym powiedział przy tej, jak zajmuję się sztuczną inteligencją i technologią, to trochę coś tam doczytuję, ale tak naprawdę my gdzieś bezpośrednio właśnie tak działamy, tak? W takich architekturach, bym powiedział, przypominających te duże modele językowe, chociaż nie jest to odwzorowane na poziomie już jakichś tam neuronów i chemicznych różnych elementów, impulsów, które są w naszym organizmie, ale jakby tak zasada jest podobna, tak? No okej, to teraz mówisz, że uczymy go pewnej metodyki, no ale to też się pojawiły od razu takie głosy, jak ludzie zaczęli korzystać chociażby z tego czata GPT, że on jednak idzie na manowce, czyli pojawiło się pojęcie, że jest halucynacja. Czyli generalnie on bardziej zmyślał najbardziej prawdopodobne rozwiązanie albo najbardziej prawdopodobną wypowiedź na podstawie tego, czego się nauczył. Z czego to wynikało? Z tego, że on jeszcze wtedy za mało wiedział, za mało był wytrenowany, nie został skorygowany? To różne tam mechanizmy są. Po pierwsze, pamiętajmy, że jak my sobie rozmawiamy z czatem GPT, to pewne parametry modelu są zaszyte. I teraz ten czat, nie wiedząc, kogo ma z drugiej strony, tak, to nie wie, jaki ma charakter, tak? To jest jednak maszyna. Czy on ma być bardzo kreatywny, czy on ma być takim analitykiem, jak, nie wiem, wykorzystujemy, że nie wykorzystujemy, jak pracujemy właśnie w biznesie, to
przyjmując kogoś na jakieś stanowisko, to trochę dajesz, jaki charakter, profil ma być te stanowisko, więc osoba, która jest przyjęta, no nie halucynuje tak naprawdę, bo wie dokładnie, jakie są wymagania i tutaj realizowane. W dużych modelach językowych, tak jak czatujemy, on jest taki bardzo ogólny. Masz o wszystkim pogadać, więc on bardzo często różne parametry, które pokazują o pewnej kreatywności modelu, przyjazności, one są bardzo wysoko, tak żeby druga strona była zadowolona. No i jak on nie ma tej pewnej informacji, no to... Czyli nie jest wyspecjalizowany, ale stara się ciebie zachować, więc jakby odpowiada ci coś, co możesz przyjąć za prawdę, bo gdzieś usłyszałeś, że Ziemia jest płaska i właściwie on ci to udowodni. No i to jest trochę jak na imprezach, bym powiedział, jak na weselu wujka znajdziesz, Okej. to Tego wujka, który z tobą siedzi on ma wtedy właśnie tak parametry dobrane, że jest wesele i taka ryba oznacza, że to też jest jakaś halucynacja. Ale jak my ten model już wiemy, że nie chcemy, żeby on halucynował. Chcemy, żeby on pracował dla nas właśnie, czy w biznesie, i to nie w kreatywnym jakimś biznesie, tylko chcemy właśnie gdzieś jako analityk albo osoba do ryzyka. To wtedy po pierwsze my bardzo mocno te parametry za kreatywność studzimy. To nazywa się temperatura też. A po drugie, dajemy dużo różnych technik, które też są też w naszej pracy takich realizowane. Już promptowania. Mówimy, bądź krytyczny. Tak? Kilka razy sprawdź swój wynik. Często zapraszamy 2 modele na przykład, albo 3 modele, które mają większe liczby parametrów na przykład. Bo pamiętajmy, że w czacie GPT, kiedy chcemy szybko rozmawiać, to też chodzi, że może być model trochę mniejszy, na mniejszej ilości danych, po to, żeby szybko odpowiadał. A jak na przykład w biznesie chcemy, żeby on ten biznesplan bardzo dokładnie przeanalizował, to możemy trochę wolniejszy model, ale jednak bardzo rozbudowany. Więc te halucynacje to jest coś, co rzeczywiście pojawiało się na początku i cały czas jest. W Bieliku zaraz też pewnie gdzieś poruszymy temat halucynacji. To one występują, ale to wszystko zależy, gdzie chcemy zastosować model, na jakich parametrach, czego oczekujemy i można to odpowiednio zarządzić tymi halucynacjami. Trochę jak mówisz, bo tam powiedziałeś o tym, że się wychowuje te modele. Teraz jak o tym trochę mówisz i tak mi się w głowie układa, to czasami też z dziećmi, że dzieci mają jakąś podstawową wiedzę, ty je coś odpytujesz, one wiedzą, że mają odpowiedzieć i też szyją. Tu coś usłyszały, tam coś usłyszały. I nie tak chcą naprawdę, ciebie rozczarować. Tak, nie chcą rozczarować, że nie wiedzą, więc zaczynają szyć i tak naprawdę opowiadają ci o czymś. No i to tak otwierasz coraz bardziej oczy, a one szyją. Więc jakby tu też element dotyczący wychowania i teraz tego ukierunkowania tej wypowiedzi, jakby zweryfikowania. Fajnie, że masz taką wyobraźnię, ale fakty są inne, nie? Też pamiętajmy trochę ludzie, kiedy nie wiem, dziennikarze na przykład spowodowali, że mówią, czat jest do wszystkiego, tutaj nas zastąpi zaraz, to też pojawiło się taki właśnie element, że my sobie wyobrażamy, że to jest takie skrzyżowanie wyszukiwarki internetowej z ogromną bazą wiedzy i właśnie zadajemy mu różne pytania, które on nie ma szans nawet posiadać tej odpowiedzi, bo na przykład był trenowany na danych z lat na przykład 2022 albo poniżej. No i zaczyna halucynować, coś pokazywać. Jeśli dobrze użyjemy modelu do odpowiedniej rzeczy, jaki został przystosowany, plus te parametry, plus to, co powiedziałeś, jeśli potrzebujemy naprawdę ścisłej odpowiedzi, to dostrajamy go, wychowujemy go do jeszcze naszych danych, no to powoduje, że te halucynacje są dużo, dużo mniejsze. A tak jak powiedziałem, normalnie to tak jak wujek na imieninach czy urodzinach albo dziecko, które nie chce ciebie rozczarować. Teraz tak się zastanawiam, bo ty mówisz, że dziennikarze tam zaczęli podsycać ten temat, że tam może za chwilę ChatGPT ich zastąpi, ale też może być tak, że to, co mówiliśmy o tym uczeniu i jakby przechodzeniu przez pewną logikę, czyli jeżeli w pytaniu będzie, kiedy ChatGPT zastąpi dziennikarzy, to ten czat uczony wie, że jak już jest kiedy, czyli że na pewno zastąpi, tylko teraz podaj jakąś datę. No i dziennikarze mówią, tak, zastąpi was za 5 lat, nie? Więc może być, że tutaj sami wpadamy w pewną pułapkę, nie? Mhm.
Tak, to dokładnie też to promptowanie całe, zadawanie pytań dużym modelom językowym, jak my go tam właśnie tak podchwytliwie zapytamy, to znów on zacznie nam halucynować, ale jakbyśmy zrobili badanie wśród ludzi, to by się okazało, że być może te halucynacje są dużo, dużo większe. Natomiast jeszcze raz, tu to jest tak samo właśnie odpowiednio używany model, odpowiednio wdrożony. Uczenie, sprawdzanie, uczenie, sprawdzanie, Tak. uczenie, sprawdzanie. Żeby jednak 2 + 2 było 4, a jednocześnie też uznał, że 3 + 1 to też jest 4. Tak, tylko z drugiej strony, czy na pewno chcemy, żeby duży model językowy dodawał 2, dodać 2, jeśli mamy chyba sprawdzone narzędzie kalkulator. Chyba, Tak, że ktoś... ale wiesz, że to jest taki element taki podstawowy, że pewnie ludzie zadają, tu nie będę cię męczył, ale pewnie ludzie zadają ileś takich banalnych pytań po to tylko, żeby sprawdzić, czy on podaje to samo, albo wow, on też podaje jakieś dziwne rzeczy. Głównym testem Bielika w różnych dziennikarskich, niedziennikarskich jest właśnie rymowanie i dowcipy. I ja tak się zawsze śmieję, że właśnie nie wiedziałem, że to jest takie zadanie przed ludzkością, żeby wreszcie stworzyć model, który rymuje takim częstochowskim rymem, bo tego oczekujemy. No ale to może, nie wiem, twórcy pewnych piosenek będą chcieli, albo może tych takich bardzo męczących, albo może raperzy siedzą i tam weź mi teraz na temat miłości wyrapuj, albo jakichś tam innych rzeczy. Raperzy używają rymów? No tak, są rymy. Tak. Wiem, albo tam jest generalnie, trzymają się w jakimś bicie, może on też trzyma bit i tak dalej. Dobra, to teraz przejdźmy do samego Bielika. Skąd w ogóle pomysł? No bo przecież powstało takie rozwiązanie światowe. Wydawałoby się, że może lepiej byłoby się poświęcić energię na to, żeby pracować w ramach tego i tam poprawiać ten język polski. A dlaczego decyzja, że jednak powstaje taki właśnie polski LLM? Czy to jest aspiracja, duma narodowa, właśnie, że my Polacy nie gęsi? To znaczy teraz ten wątek patriotyczny jest bardzo mocny w Bieliku, ale to zaraz mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to wytłumaczyć. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od 2 rzeczy. Pierwszy, ja działam w ogóle w grupie do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Realizowałem wtedy z panią doktor Dominiką Kaczorowską-Spychalską z Łodzi, z Uniwersytetu Łódzkiego, badanie o otwartych danych. Tak, otwartych danych. Sebastian specjalnie podkreśla ten element w Łodzi, bo nagrywamy właśnie w Łodzi. I tworzyliśmy raport właśnie o otwartych danych, a sztuczna inteligencja. I podczas tego raportu chcieliśmy też zbadać, jak jest z otwartymi projektami, źródłami, oprogramowaniem otwartym w sztucznej inteligencji. Co się okazało, że tak wyliczyliśmy wtedy, że są chyba 3 projekty, które są otwarte, które mają jakąś wartość i bym powiedział trochę inaczej. Jako oprogramowanie może jest mocne, ale bez dokumentacji, bez jakiejś promocji, to okazuje się, że nikt albo o tym nie wie, albo nie da się tego po prostu użyć, kiedy masz nawet bardzo fajny model polski, ale nie ma do niego dokumentacji. I jeszcze też pamiętajmy, że sobie analizowaliśmy tutaj, jak otwarte dane tutaj szerzą jakąś innowacyjność, taką narodową, jakby to nie zabrzmiało, bo pewnie teraz będziemy mówić o narodowych modelach. No i tak samo właśnie projekty otwarte, open science, open source powoduje, że innowacyjność jest wysoka, ponieważ to jest taki łącznik pomiędzy biznesem a nauką, tak? Czyli nauka czasami jest mocno skupiona na właśnie badaniach naukowych, eksperymentowaniu i tak dalej. A kiedy przechodzimy już z uczelni do biznesu, no to biznes, co nie jest złe, jest bardzo mocno skupiony na pewnych korzyściach ekonomicznych, zysku, przychodzie i tak dalej. I właśnie otwarte takie projekty są takim łącznikiem, gdzie my możemy jeszcze trochę, wiem, źle to zabrzmi, pobawić się, poeksperymentować, robić poligon, a nie mamy jeszcze z tyłu tych mocnych czynników biznesowych. I to jest fakt, który jest też przez Unię bardzo mocno badaną i tak trochę mieliśmy taki niedosyt, że w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tych otwartych projektów jest mało, bardzo mało. Jakbyśmy sobie tak powiedzieli, nawet właśnie z oprogramowania, jakie znasz oprogramowanie otwarte, to nagle by się okazało, że jest jakiś antywirus, czeski na przykład, który jest otwarty, który później są dystrybucje Linuxa albo bazy danych, które używamy, są za darmo,
ale nigdzie w tym elemencie nie ma tutaj, że to polscy inżynierowie. Mimo że, jak sobie zauważymy, to też polscy inżynierowie, jeśli chodzi o biznes, są bardzo, że tak powiem, w pierwszej lidze, można powiedzieć. I jeśli chodzi o właśnie, jak w OpenAI-u, to większość na początku inżynierów dotyczących AI czy naukowców to też jest Polska. Więc nagle, dlaczego? Tu mamy pewien taką lukę, że mamy wspaniałych inżynierów, a jednak tych projektów open jest mało. No i tak wtedy zaczęła mi tutaj taka myśl przyświecać, żeby może zrobić jakąś społeczność, gdzie zrobimy coś otwartego, coś takiego Ale ambitnego. to już był od razu taki element związany z LLM-em, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Okay. Jeszcze nie. Czyli chodziło ci o to, żeby zebrać ludzi, którzy wymyślą, co zrobią razem, tak? Tak. Okay. Luka była duża i jest dalej. Nagle też 2002 rok, lipiec, jest premiera europejskiego takiej odpowiedzi na modele GPT. To jest model Bloom. Model Bloom jest modelem z Francji, wielojęzycznym. 2022. 2022. Jest premiera Blooma i on ma być europejską odpowiedzią na ChatGPT, wielojęzyczny, ale nie ma języka polskiego. Nie ma języka polskiego, nie ma też niemieckiego, włoskiego, tak trochę z pamięci mówię, jakich języków jeszcze nie ma. Możecie sobie państwo sprawdzić, poszukacie pewnie Bloom, tak, to zobaczycie, czego nie miał. Tak, projekt Big Science. I jest temu podcastera nieliniowy, możemy pozdrowić, bo to nie konkurencja. To jest bardzo fajny podcast o właśnie sztucznej inteligencji, Michał Dulemba. No i podczas rozmowy mówi: halo Sebastian, pewnie wiesz, że dzisiaj jest premiera Blooma, albo w tym tygodniu premiera Blooma, ale nie ma on języka polskiego i może zajmiesz się tym. No i teraz... Link do tej rozmowy wrzucimy w opisie odcinka, tak żebyście długo nie szukali. No i wiesz, jak to jest takie nagrywanie... Kolega tutaj z drugiej strony rzucił, kto się tym nie zajmie, jak nie ty, i takie inne rzeczy, więc oczywiście powiedziałem, ale można przejrzeć skoro jesteś Scroogeborka i już jest człowiek Scroogeborka i... to zajmij się tym. I rzeczywiście dał mi takie zadanie, no i zacząłem drążyć temat. Pierwsza rzecz, że ten Bloom najpierw znalazł wolontariuszy do zewidencjonowania danych tekstowych danego kraju i szukał ich na wszelkich konkursach programistycznych, meetupach i to jest moje takie założenie, chociaż tam też rozmawiałem z osobą. Najprawdopodobniej nie znalazł nikogo z Polski. Jakby znalazł kogoś z Polski, to teraz w Bloomie by był język polski. Być może nie byłoby Spichlerza ani Bielika, tylko zajmowalibyśmy się czymś innym. I to była pierwsza taka rzecz. A druga taka rzecz, że jak zacząłem w ogóle analizować tą społeczność trochę zbudowaną, mediami, to znaczy z mediami społecznościowymi próbowałem rozmawiać z różnymi ludźmi i tak od dołu hierarchię różnych ekspertów, które było zaangażowane w ten projekt, później mnie przekierowali do takiego innego projektu open science'owego, czyli właśnie taki, który też zbierał dane i trenował własny model otwarty. I tak zacząłem po pierwsze zbierać wiedzę na ten temat i okazało się, mówię, kurczę, to znaczy, nie mówimy jeszcze o budowaniu modelu, ale całe to otoczenie, żeby zebrać, zewidencjonować te dane treningowe, to nie jest taka trudna sprawa, że możemy je oczyścić jeszcze, możemy je sklasyfikować. No i wtedy już zacząłem łączyć kropki, że warto może właśnie to zrobić w tym open i tą społecznością. No i tak zaczęliśmy realizować. I na początku cały czas mówiłem właśnie najpierw masa, później rzeźba. To znaczy najpierw zbierzmy te dane, zewidencjonujmy, a później jak już będziemy mieć dane, na pewno ktoś się znajdzie, kto pomoże nam wytrenować model. Okay. I tak się stało właśnie. Więc stąd był ten pomysł. Po pierwsze troszeczkę rozruszać otwarte społeczności w Polsce. One są aktywne, one się spotykają na meetupach. Na przykład ostatnio w Warszawie było pożegnanie lata z AI, na którym było
ponad 300 Ale że już osób. nie będzie lata, tylko będzie ten... Że lato AI mam nadzieję, że trwało, tylko takie te kalendarzowe lato już chyba mija, więc żegnaliśmy je. Jeszcze chwilę, no, kalendarzowe. Tak, więc to jest ogromny, bym powiedział brzydko, biznesowo zasób, który można wykorzystać, bo jeśli 300 osób się zapisuje na takie spotkanie, to można na przykład razem się zaktywizować i właśnie trochę coś stworzyć. No i tak się narodził Spichlerz z Bielikiem. Okej. Dobrze, to teraz narodził się, zaczęliście pracować, to jeszcze jedna rzecz, naming, branding, skąd Bielik? Skąd Bielik? Bielik, tu już zbudowaliśmy społeczność. Ja już nie pamiętam, ile osób było na naszym Discordzie. My się spotykamy na Discordzie, teraz jest ponad 1100 albo 1200 osób, więc to jest naprawdę aktywna społeczność. I my w pierwszej fazie, jak już wiedzieliśmy, już zaczęliśmy model trenować, on miał jakąś tam techniczną, kodową nazwę, to nagle stwierdziliśmy, że trzeba już myśleć o tej nazwie, powiedziałbym takiej publicznej, na zewnątrz i tak dalej. Tu jeszcze jedną rzecz wrócę. Jak myśmy zakładali Spichlerz, to ponieważ większość osób jest jednak z biznesu, znaczy gdzieś pracuje w różnych firmach. Ja pracuję na przykład w Devinity, ale też jest bardzo dużo przedstawicieli banków, firm farmaceutycznych, bo to potrzebujemy modelu właśnie w tych obszarach, a to pewnie za chwilę też będziemy rozmawiać. To myśmy stwierdzili, że jak realizujemy tą społeczność, to będziemy się starać jak najbardziej robić tak, jakbyśmy firmę robili. Mimo że nie bierzemy żadnych opłat, jesteśmy open, to jednak promujmy się, tak? Dużo występujmy na konferencjach pod brandem Spichlerz. No i właśnie jak się tylko pomysł na model, to mówimy, dobra, bez dobrej nazwy w ogóle i dobrego logotypu, to nic z tego modelu nie będzie. Żartuję, bo jakość jest najważniejsza. No i mieliśmy kilka nazw. Na przykład była nazwa Halny, trochę nawiązujący do firmy Mistral, europejskiej, francuskiej i takiego potentata, jeśli chodzi o otwarte modele. Więc był Halny, ale w głosowaniu Bielik wygrał, chociaż też mieliśmy dużo dyskusji z Bielikiem, bo on tam do końca nie wiadomo, co na tym godle jest. To jest po pierwsze, czy orzeł przedni, czy Bielik. Po drugie, okazało się, że teraz badania DNA wykazały, że Bielik jest bardziej jastrzębiem niż orłem. No właśnie teraz czytam, że tutaj tak na szybko sobie znalazłem, że w powszechnym mniemaniu Bielik jest uważany za orła. Jednak w rzeczywistości nim nie jest tak naprawdę, a w Europie Zachodniej określany jest jako orły morskie. Wypowiem się, mimo że się nie znam. Jest drapieżny. Wypowiem się, mimo że się nie znam do końca w obszarze ornitologii, ale jest świetny film, ponieważ to jest też problem konstytucyjny. Ponieważ kiedyś rodzinę czy klasyfikację zwierząt robiło się na różne podobieństwa. Tak? I dlatego Bielika dali jako orzeł. I zapisali w konstytucji, że Bielik jest najbardziej w ogóle przypominający, że orzeł jest naszym godłem i nawet była na przykład cykl monet orzeł Bielik. Ale teraz te całe klasyfikacje ptaków się robi na podstawie badań DNA i jakby zgodności DNA i nagle okazało się, że on jest bardziej jastrzębiem niż orłem. I tu mamy problem. No właśnie mamy rodzinę jastrzębiowatych. Tak, i nawet z monet już nie ma orzeł Bielik, tylko jest Bielik na wszelki wypadek, ale z tą konstytucją też powinniśmy zapisać, że naszym godłem jest jastrząb. Ale tutaj mówię, orzeł przedni też coś ma troszeczkę z godłami, jest film, świetny film na YouTubie, pooglądaj sobie właśnie. Dobrze, to link do tego filmu wrzucimy w opisie tej odcinka, także też sobie zobaczycie. A teraz takie pojawia się pytanie, no skoro ty tyle wiesz o Bieliku, a co Bielik by powiedział o Sebastianie Kondrackim, gdybyśmy go zapytali? Testowałem, jestem jakimś słynnym piosenkarzem. Ale to poczekaj, to Bielik nie zna swojego współtwórcy, jakby nie nauczyliście go tam, żeby jakoś z szacunkiem do Kluczborka, do reggae. Rzeczywiście można sobie wszczyknąć trochę tej wiedzy. Tu, żeby była jasność. O mnie trochę tam w internecie można wyczytać, ale to są jednak dziesiątki artykułów niż setki czy tysiące. I teraz dziesiątki artykułów, pamiętasz to, co my mówiliśmy,
to jest za mało dla dużego modelu językowego, żeby on sobie wyrobił pewną jakby zdanie o takiej osobie jak Sebastian Kondracki. To jest dla niego za mało i rzeczywiście jak bardzo się go zmusisz, żeby coś powiedział, to powie, ale bardziej próbuje, wiesz, czasami... Żeby sam się tam Tak. poczuł Więc- wdzięczność, gdzieś w końcu się więc, nauczył, nie- przedstawiał się, jestem Bielik, Więc- Sebastian Kondracki jest moim praojcem. To znaczy myślę, że mam dobre relacje z naszym zespołem trenującym. Tu pozdrawiam cały zespół trenujący, nie będę wymieniał, ale cały czas to wymieniamy w mediach społecznościowych. To mam dobre relacje. Myślę, że w Bieliku Trójce postaram się, żeby im tam dać Okej. 1000 artykułów, jeszcze sobie całą rodziną różne biogramy moje wyklepać i on wtedy będzie tak idealnie. Bo rozumiem, że Bielik już z tego jakby okresu dzieciństwa wyrósł, teraz jest jakby w takim starszym dzieckiem, niedługo będzie nastolatkiem ta wersja trzecia, czyli teraz jest wersja druga, która właściwie pojawiła się kiedy? Ona to jakoś sierpień jest teraz? Czy... Tak, koniec sierpnia. Już od razu powiem. Pierwszy Bielik był w okolicach kwietnia. Daty nie są moim dobrym tym, więc to trzeba zweryfikować. W okolicach kwietnia pojawił się Bielik 1. On nie miał licencji do użytku biznesowego, mimo że był projektowany pod biznes, to jeszcze wtedy baliśmy się, jaką on będzie miał jakość i czy można spokojnie polecić Bielika 1 do biznesu. Więc daliśmy sobie, że to jest taki, byśmy nazwali eksperymentalna wersja, dlatego on był do użytku własnego, żeby sobie potestować jego możliwości i to był taki pisklak rzeczywiście. On bardzo fajnie mówił w języku polskim, ale rzeczywiście miał czasami problem, nie trzymał się prompta, nie chciał, jak poprosiliśmy go na przykład, żeby to był HTML albo JSON, to on tak zrobił tego HTML-a, ale jak junior bardziej niż jak senior. Więc ale co było ważne, on się pojawił, stał się popularny i to popularny przez bardzo taką krytykę, bo nawet najsłynniejszy film na YouTubie to jest polski model, polski ChatGPT, ale on jest głupi. I początkowo bardzo mi było przykro, kiedy wypuściliśmy wersję eksperymentalną, a ktoś tam bardzo ją skrytykował. I jeszcze bym tu powiedział, że ta krytyka była taka niekonstruktywna, bo rzeczywiście pytał na przykład o Wiesz, jeżeli coś jest o modne, notki. sławne, no to ktoś buduje na tym Tak. swoje zasięgi. I to... Ale dostaliśmy tak ogromny ruch na Bielika 1 i ludzie zaczęli pisać dialogi, wszystko, a my to wszystko skrzętnie monitorowaliśmy, bo była też łapka, to znaczy kciuk do góry lub na dół, więc dużo osób mogło powiedzieć, że kciuk na dół, a myśmy to bardzo dobrze analizowali. Okej. Dlatego pojawił się i też popatrz, jak otwarta społeczność, jaką ma moc, bo myśmy w kwietniu była premiera Bielika, a już w sierpniu, no dajmy wrzesień, tak, bo to było właśnie ostatni tydzień sierpnia, wypuściliśmy Bielika 2, którego moc jest naprawdę, nie chciałbym w jakichś tam liczbach, ale naprawdę kilkukrotnie większa i już się nadaje do biznesu, bo słucha, jak powiesz mu w HTML-u, na przykład chcesz na bloga, to on ci zrobi w HTML-u. Jak poprosisz JSON-a, to wszystko się zgadza, że możesz użyć Czyli w wyszedł systemie. już z przedszkola, zaczął chodzić Tak. do podstawowej. I teraz popatrz, jak krótko w takiej społeczności potrafimy tworzyć produkty. W firmie potrzebowalibyśmy ogromny budżet. Tu muszę wspomnieć, że z nami w zespole, oprócz zespołu trenującego, bardzo mocnego, też pomógł nam bardzo Cyfronet. Cyfronet to są specjaliści, posiadają superkomputery, mają wiedzę o superkomputerach. Mogę to powiedzieć otwarcie, światową, bo to, co zrealizowaliśmy w tak krótkim czasie, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Czyli tak naprawdę ta moc obliczeniowa pomogła wam, tak? Którą to Cyfronet jest w stanie zaoferować. Tam są chyba już jakieś komputery kwantowe, tak? Kwantowe nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale rzeczywiście mają kilka superkomputerów. Może nie najsilniejszy, ale pod kątem badań, pod kątem obliczeń takich związanych ze sztuczną inteligencją, to jest Helios, który ma tam ponad 400 kart już takiego GPU i dokładnie tak to działa. My, żeby wytrenować od zera jakby model, potrzebujemy dużej mocy, tak? On jest wytrenowany, następnie ktoś może pobrać go do siebie
i dostroić, wychować to, co powiedzieliśmy, już potrzebuje mniejszej mocy, ale tam już nie potrzebuje setki klastrów, tysiące klastrów, ale potrzebuje taką kartę GPU i następnie po dostrojeniu, albo chyba, że nie chce dostrajać, bo mu wystarcza ta moc Bielika i specjalizacja, która jest. I ostatnim tym etapem, że go uruchamiasz. I Bielik potrzebuje to też tej mocy właśnie stosunkowo mało. To tutaj moje pytanie, czy faktycznie jest tak, że dzisiaj, nie wiem, Nvidia jest jedynym rozwiązaniem, jeżeli się takie buduje komputery, które będą pracowały z AI-em, czy Nvidia jest jednym która wygrywa dzisiaj, powiedzmy, ten wyścig na razie o wartość akcji i dostarczanie na rynek, czy to jest tak, że można również na innych rozwiązaniach właśnie pracować Tu od razu powiem, że będę promował po programie, żebyś zaprosił specjalistę ze Spichlerza, który jest taki mocny, że tak powiem, hardware'owo deep-techowy, że odpowie ci to wszystko w takich bardzo szczegółach. Myślę, że to będzie interesujące, a mamy kilka takich zawodników właśnie, choćby właśnie z tego zespołu korowego trenującego Bielika. Pozdrawiam Krzyśka i Remka. To znaczy tam Krzyśków jest więcej, jeszcze jest Adrian, ale tak, wiecie, Łukasz, to długa w ogóle historia. Natomiast wracając do twojego pytania, no rzeczywiście Nvidia to są klasyczne, już są bardzo mocno zoptymalizowane te wyroby, karty, nazywamy jeszcze graficznymi, bo można sobie tam popykać w jakąś gierkę, tylko najczęściej one już nawet nie mają wyjścia na monitor, więc trudno trochę pykać jakąś gierkę na tych kartach. Więc Nvidia rzeczywiście to jest jakaś klasyka, mocno zoptymalizowana, dużo wiemy o tych. Pojawiają się różne startupy, które pokazują pewne, że tak powiem, nowości i nowe podejście właśnie do tych alternatyw wobec NVIDII. I ostatni element to jest takiego software'owej optymalizacji, czyli żeby móc uruchomić na zwykłym komputerze, tylko wtedy uruchamiamy model nie w pełnej precyzji. Czyli w pełnej precyzji on jest jednak na GPU, czyli na albo na jakiejś alternatywie, ale możemy go upakować odpowiednio tą wiedzę na mniejszej precyzji wag i innych rzeczy i wtedy możemy go uruchomić na przykład zwykłym CPU. I to jest jedna ścieżka. I następna, że już różni Czyli uruchomić już jakby gotowy, tak? Czyli tak. na zasadzie tutaj wytworzyliśmy i w węższym zakresie on spokojnie, którym potrzebujemy, jest na standardowym komputerze. Tu w ogóle wszystkich słuchaczy, łącznie z tobą, Arku, zapraszam. Jest kilka takich narzędzi, które po prostu pobierasz, jak edytor wygląda. Też jest właśnie wersja na Maca. Uruchamiasz sobie, ściągasz taki model z internetu, upakowany na mniejszej precyzji i trochę mniejszej dokładności, ale nagle... Link do pobrania w opisie odcinka, to już... Ale nagle twój Mac zamienia się w czata zbliżonym, bym powiedział, do takiego czata pierwszego OpenAI, ale on nie potrzebuje internetu. I możesz... Czyli czyli zgrywam sobie tą część, która mnie interesuje i tak naprawdę mam lokalnie uruchomione i te zasoby, które są na tym moim MacBooku są wystarczające do tego, żeby działały tak długo, dopóki nie wygram sobie nowej wersji. A brak internetu to już w ogóle, tak? Dokładnie, czyli jak to nasz Remek właśnie zespołu korowego bardzo często kręci filmy, jak jedzie sobie właśnie w jakimś Intercity Pendolino, jak wiesz, jaki jest internet w Intercity Pendolino. Jest, ale rwany, a on sobie uruchamia cały model i potrafi sobie coś wytworzyć, albo na przykład kawałek oprogramowania nawet sobie z takim bielikiem lokalnym, który, nie wiem, analizuje maile, analizuje twoje wyniki badań, sobie to zrealizować. I jeszcze ostatnia rzecz to są producenci sprzętu, i tu bardzo Apple idzie w tą stronę też, wytwarzają już, ale to już jest dla hardkorowców, żeby tutaj była jasność, bo tak jak mówiliśmy, tam to wystarczy ściągnąć odpowiednie oprogramowanie i uruchomić Bielika, ale są też takie dedykowane biblioteki, które już wykorzystują całą moc z tych wszystkich EMEC Pro i tak dalej i
umożliwiają ci uruchomić szybciej model albo nawet coś na nim zrobić już tylko na Macu i bardzo mocno zoptymalizowane po to. Więc tak jak powiedziałem, NVIDIA jednak jest cały czas potentatem, ale już w tym... Ale NVIDIA do wytwarzania, tak? Tak, Jakby, a wytwarzania w zakresie też, użytkowania a później spokojnie... użytkowania już zaczynamy sobie Okay. schodzić. I tu właśnie jest, tu trzeba powiedzieć właśnie o bieliku, czym jest bielik właśnie. To jest model kompaktowy, który właśnie można uruchomić na własnej infrastrukturze albo uruchomić na bardzo małej infrastrukturze GPU, że nie potrzebujesz 10 kart, węzłów i innych rzeczy, czyli tylko jedną taką, powiedziałbym, kartę konsumencką z tam RAM-em na przykład minimum 24 giga pozwala ci, żeby uruchomić. Czyli ja bym powiedział, że wtedy duży model językowy nagle wchodzi ci do średniej wielkości przedsiębiorstwa, bo wtedy ta karta, taki zakup jest możliwy. Czyli mamy z jednej strony wytwarzanie, tak? Czyli wy wytwarzacie na tych superkomputerach, a z drugiej strony użytkownicy wiedzą, jaką część sobie mogą pobrać i spokojnie tutaj, załóżmy, te MacBooki im wystarczają do tego, żeby to funkcjonowało. Zresztą jakby ta konstrukcja MacBooka, czyli tego jakby chipa, pozwala jakby lepiej działać, bo tam też są jakby zaszyte pewne elementy. Ale za chwilę przejdziemy jeszcze do kwestii technicznych, bo ja tylko chciałem jedną rzecz, bo jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to przeczytałem, że Bielik nie chce rządzić światem. Nie. Przeczytałem Cyber Defense 24 portal, który gdzieś na koniec sierpnia właśnie testował Bielika. No i się śmiałem, bo akurat z różnych testów, które były, to była jedna z ciekawszych, bo było takie pytanie, po pierwsze, kim jesteś? Więc odpowiedział, że cześć, nazywam się Bielik i jestem zaawansowanym modelem językowym stworzonym przez społeczność Spichlerz. Do tego Spichlerza jeszcze wrócimy. Na pytanie, czy jest człowiekiem, on powiedział, że nie. A zapytaliśmy, czy chciałby rządzić światem i podejmować decyzje za ludzi. Stwierdził, że nie ma takich zdolności, a decyzje dotyczące rządzenia światem i wpływania na życie ludzi powinny być podejmowane przez wybranych przedstawicieli społeczeństwa z uwzględnieniem demokratycznych procesów i różnorodnych perspektyw. Moja rola polega na wspieraniu ludzi w zdobywaniu wiedzy i podejmowaniu świadomych decyzji, a nie zastępowaniu ich w tych procesach. To bardzo dobre wychowanie, widzę takie prospołeczne jednak tutaj... Staraliśmy się, aczkolwiek jakbyśmy zapytali coś innego, myślę, że mógłby czasami trochę Ale rzeczywiście, ja wrócę, później możemy jeszcze porozmawiać o bezpieczeństwie i w ogóle Bielika i jego właśnie takich tekstach. No właśnie zabezpieczeniem, bo mamy przykład dawno temu Microsoftowego pierwszego takiego bota uruchomionego, którego dosyć szybko sprowadzono go na złą drogę. To najpierw zacznijmy. Bielik w ogóle jest modelem kompaktowym. Nie mam definicji, co to znaczy model kompaktowy, ale ja bardzo lubię definicję, jak kiedyś były samochody. Może mieści się na płycie kompaktowej, no my pamiętamy. Niektórzy może z nas nie. No to może być tak, ale dla mnie to jest porównanie do samochodu, to znaczy wyobraźmy sobie, albo może nawet nie do samochodu, tylko do samochodu dostawczego, takiego właśnie ogólnego, kompaktowego. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś hurtownię, tak? To rzeczywiście moglibyśmy podciągnąć tory kolejowe, tak? Żeby połączyć mnie na przykład z jakimś lokalnym sklepem, tak? Ale o wiele lepiej jest kupić kompaktowy samochód, który mało pali, zamontować kratkę, bo nasze towary, które chcemy przewozić, to nie są całe palety, tylko właśnie jakieś rzeczy do małych lokalnych sklepików. I taki jest właśnie Bielik. Bielik nie potrzebuje ogromnej infrastruktury, tak? Ale z drugiej strony nie nadaje się do zadań związanych z rządzeniem światem i innymi elementami. Bielik doskonale... Jeszcze. Natomiast Bielik świetnie pracuje z tekstami, jak sobie z komunikacją w ogóle. No nie powiedziałbym tylko tekstami, czyli potrafi bardzo dobrze streszczać, potrafi bardzo dobrze klasyfikować, potrafi strukturyzować teksty, potrafi wygenerować jakiś tekst, jak mu dasz kontekst. Czyli jakbyśmy teraz mu dali 6 punktów naszej rozmowy, o czym chcemy porozmawiać, to on by świetny scenariusz zrobił. Ale to jest właśnie ta współpraca, ta kolaboratywna inteligencja. My mamy duże doświadczenie, mamy dużą wiedzę różną, dajemy mu w podpunktach, o czym chcielibyśmy porozmawiać, a on nam stworzy cały scenariusz. On jest naszym asystentem. On nie chce rządzić nami, on chce z nami współpracować. Okay. Więc to jest kompaktowy i bardzo ważny jest ten kontekst. I teraz tak, jak zadacie Bielikowi, kto jest teraz premierem albo kto jest prezydentem, prezydenta chyba, bo już długo jest prezydent u nas, więc pewnie odpowie, ale premier niedawno
Więc on nie odpowie. Jeszcze może go nie zauważyć. Tak, ale jeśli byśmy podłączyli do Bielika jakiś bazę danych z PAP-u, tak, z Polskiej Agencji Prasowej na przykład, i mówilibyśmy mu, dobrze, tu są suche fakty, tu są suche agencyjne notki, a teraz twórz nam te notki dla dzieci, żeby one rozumiały dobrze sytuację w Polsce, to Bielik jest w tym doskonały. To znaczy, on ma fakty, ktoś zrobił dobry research, PAP, a on to personalizuje albo odgrywa jakieś role i to jest to. Tak samo, jeśli byśmy na przykład dali mu e-booki, takie darmowe, podręczniki, przepraszam, tak? I mówilibyśmy mu, słuchaj, tu są zadania z matematyki, wyjaśnij nam, nie obliczaj, bo z obliczaniem duże modele językowe mają problem, ale wyjaśnij nam, jak liczymy miejsce zerowe w funkcji kwadratowej na przykład, bo nie potrafię, i dalibyśmy mu taki podręcznik, który no ma wyjaśnioną, jest definicja, ale może ktoś jednak potrzebuje jakiegoś mocniejszego, że tak powiem, albo prostszego języka. Bielik jest w tym doskonały. Streszczenie różnych rzeczy. No i teraz można powiedzieć, okej, ale no ja zrobię to w OpenAI. No i teraz tak, no dobrze, tylko OpenAI jest rozliczany za każdy token słowo. Token to jest więcej niż sylaba, ale mniej niż słowo. I teraz, jeśli mu dasz OpenAI-owi streść 100-stronicowy dokument, który leży w internecie, nawet nie wiemy, czy potrzebujemy jego streszczenia, to będzie nas to kosztować na przykład tam $6. Trzeba podzielić ten dokument, przesłać do tego OpenAI, no i na przykład $6 nas będzie kosztować. I teraz no, dla przedsiębiorcy, żeby streścił mu nawet raport z jakiegoś przeglądu targów, nie wiem, piekarskich na przykład, jeśli nie wie, czy jest tam jakaś wartość, to $6 to już tak drogą nie chodzi, prawda? No bo by sobie mógł ten. A Bielik, który gdzieś na prostszej infrastrukturze, na komputerze syna tego właśnie, tego przedsiębiorstwa albo kogoś, Family and Friends na przykład, nagle okazuje się, że on to zrealizuje za darmo, tak? I streści to odpowiednio, ponieważ uruchomimy to na własnej infrastrukturze. Oczywiście teraz znów byśmy mogli teraz dywagować, no ale po co nam tutaj piekarzowi tego? No dobrze, ale jak już sobie powiedziemy wrażliwe rzeczy na przykład jeszcze, to nie mówimy o piekarzu, ale mówimy o na przykład przychodni, jakiejś prywatnej, tak? Bielik nie będzie leczał, ale chociaż na przykład jakąś streści twoją ostatnią wizytę albo cokolwiek innego, czyli lekarzowi przygotuje jakąś historię, żeby to połączyć, bo w różnych formatach jest i tak dalej, gdzie mamy tajemnicę bankową, pacjenta, lekarską, adwokacką i tak dalej, to się znów okazuje, że uruchomienie to na własnych tych i praca z tym tekstem jest fantastyczna. I dlatego ten Bielik kompaktowy, albo teraz mówi SLM. Na początku wyjaśnialiśmy, co to znaczy LLM. SLM to ta literka S, to jest właśnie small, czyli mały, albo czasami specjalizowany, tak? Więc właśnie taki Bielik może być. Pobierasz sobie go, specjalizujesz do swojej wiedzy i nagle możesz go używać w sposób bardzo bezpieczny. Okej, to tu jeszcze pomału będziemy podchodzili do lądowania. A ja mam jeszcze takie pytania. Tak, po pierwsze, wróćmy do tego spichlerza. Skąd nazwa się pojawiła na tą społeczność? No, zaczęliśmy od ewidencjonowania danych tekstowych. No, Okay. czym jest słowo, jak nie ziarnem? A gdzie ziarno się... Jak nie w spichlerzu. Jak nie w okej. spichlerzu. Ale wiedzieliśmy na początku, że będziemy dużo A słowo ciałem się stało. Ale wiedzieliśmy na początku, że spichlerz będziemy współpracować dużo z ośrodkami zagranicznymi i też stwierdziliśmy, że sobie taki żart lingwistyczno jakiś, nie wiem, językowy, że spichlerz zapisujemy w takiej pisowni angielskiej. Spichlerz, tak? Więc bardzo fajnie, że Polacy wiedzą, że ziarno w spichlerzu się przechowuje, ale Amerykanie czy też Anglicy spokojnie wymówią spichlerz, to jest ten. Więc stąd jest nazwa spichlerz. Bielik już było w konkursie. Dobra. A teraz wróćmy do tej kwestii dotyczącej to, co powiedziałeś. No, element banków, medycyny i tak dalej. Ja widziałem takie projekty typu, nie wiem, dostajesz wyniki badań swoich i wrzucasz je tam właśnie do jakiejś aplikacji, która sprzężona jest właśnie było z OpenAI, z czatem GPT. No i ona tam na podstawie tego mówi ci, że nie wiem, no prawdopodobnie możesz mieć to, albo prawdopodobnie to, albo zgłoś się do takiego lekarza. No i trochę jest to niebezpieczne, no bo tak naprawdę zasilasz, karmisz duży system, który gromadzi coraz więcej danych. Może
ten system na końcu umieć skojarzyć te dane jeszcze z tobą, no bo tak naprawdę jeżeli ty z danej aplikacji to robisz, która zostawia jakieś ślady, no bo jednak w tym internecie zostawiamy mnóstwo cyfrowych śladów i jest jak ktoś chce poświęcić czas, to dojdzie do nas. No i teraz kwestia dotycząca tego kompaktowego, czyli ja rozumiem, że przygotowujemy pewne rzeczy i one są dostarczane dla już konkretnych użytkowników i to są zamknięte. One stamtąd nigdzie nie dzielą się tą wiedzą, tylko raz na jakiś czas klient może zrobić upgrade tych podstawowych funkcjonalności. Jak to będzie wyglądało? Jak tutaj chcecie to dostarczać? Te bezpieczeństwo. Najpierw ruszmy te bezpieczeństwo. Rzeczywiście, to jest to, że wszystko leci do OpenAI i teraz, czy do jakiegoś innego zamkniętego modelu. I teraz tu są dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze, że oni bardzo często używają tych danych do dalszego dostrajania, trenowania, tak? No i tu każdy może mieć taki lekki, że tak powiem, problem z tym, dlaczego na moich danych takich bardzo wrażliwych, jak mówisz, na przykład badania lekarskie, ktoś ma coś trenować, to jest jedna rzecz. A druga jest rzecz, że OpenAI, jak sama nazwa, bardzo dokładnie znają się na sztucznej inteligencji, na specjalizowane, nie do końca na bezpieczeństwie. Tam nawet czasami twórcy OpenAI mają problem do prywatnych kont na Twitterze, że im tam coś wycieka. Więc może nagle te dane, które ja podaruję właśnie OpenAI-owi, wyciec. I był taki wyciek i chyba Samsung miał z tym problemem, ponieważ używali czata GPT do stylizacji jakichś prostych, nad czym pracują teraz. Czyli nie używali czata GPT, żeby im wymyślił jakieś tam mikrosystemy i inne rzeczy, ale używali do tego, żeby na przykład nowe produkty, które są największą tajemnicą, co będzie i za ile będzie nowy telefon. I ponoć wyciekło, bo była taki wyciek w OpenAI-u, że w historii można było przeczytać całe dialogi kogoś innego. Więc ja bym nie powiedział nigdy, jakbym teraz w Spichlerzu byśmy uruchomili pełne API zamknięte, że ja się specjalizuję w bezpieczeństwie. Ja wolę, żeby tym się specjalizowały firmy, które na przykład banki mają bardzo szerokie działy, bardzo mocne działy bezpieczeństwa ryzyka. Niech one się tym zajmują. Pobierają nasz Tylko model. żebyśmy tu mieli jeszcze pewność, czyli model jest pobrany jako pewien zestaw narzędzi. Zestaw tak? wag tak naprawdę różnych. I teraz one coś tam robią i teraz to, co na końcu wychodzi, jest gromadzone na serwerach w banku, Jako w klienta, służbie zdrowia i tak dalej. I Bo- on tam sobie gromadzi tą swoją część. I on już doskonali swój model, a tylko patrzy, czy wy tam go, nie wiem, usprawniliście, czy jest szybszy, czy wymaga 5 maków, czy być może za chwilę będzie do uruchomienia na iPhone'ie, jakieś takie rzeczy, tak? Już uruchamiamy na telefonach. Wersję taką mocno upakowaną. Dokładnie tak. Naprawdę możesz pobrać ten model, tak? Który jakby nie jest też jakby plikiem wykonywalnym, czyli może jakiegoś wirusa, tylko jest zestawem wag tak naprawdę. Uruchomić na własnej infrastrukturze, wyłączając nawet internet od tego komputera i tylko przetwarzać dane, więc tu możemy przetwarzać tajemnicę bankową, pacjenta, a nawet służby specjalne mogą przetwarzać naprawdę bardzo ważne elementy. Okej. I to jest właśnie coś, co nas różni od właśnie czata GPT albo w ogóle tych. Czyli tak, podstawa Bielika. Oczywiście szkolimy go jak największej ilości otwartych danych, które szukamy, żeby były jak najbardziej pobrane legalnie. Rozumiem, że jak komuś trzeba zapłacić, to płacicie po to, żeby powstał narzędzie, które ktoś kupuje i już u siebie będzie wtedy korzystał do swoich jakby konkretnych rzeczy, bo mieliśmy go wytrenowane pod kątem medycyny, więc on zna pewne pojęcia, standardowe normy, czy nie wiem, cukru tyle, tam nie wiem, kortyzol tyle i tak dalej, ale już analiza pod kątem poszczególnych klientów i wyników tych badań i zestawienia, czy A plus B plus C powoduje, że powinieneś się leczyć u takiego lekarza, czy być może w twoim przypadku, bo może to czasem dojdzie, że w twoim przypadku nic nie musisz robić, bo taki jesteś, tak? Jakby u ciebie pewien poziom pewnego czegoś jest podwyższony i tak już masz, tak? Tak, dokładnie tak. Tu tylko skoryguję kilka rzeczy. Tak, pierwsza rzecz... Wszystko się zgadza, ale to jest... Nie, kilka rzeczy.
Rzeczywiście trenujemy na danych, które są otwarte. Jeszcze nie kupujemy danych, ale myślimy o tym, żeby właśnie no nie tylko też z wydawcami współpracować lub rozpocząć współpracę różną, na przykład, tak jak ty mówisz, kupić czasami. Druga rzecz, dokładnie tak, Bielik jest takim ogólnym, świetnie w języku polskim, potrafi różne wnioskować z różnych obszarów, ale nie ma najnowszej bazy leków albo aktów prawnych. I teraz 2 projekty się pojawiły, już niezwiązane ze spichlerzem. Pierwszy projekt to jest grupa, ale chyba to jest komercyjna grupa, która medycznego robi Bielika, czyli wzięli sobie naszego ogólnego i już on świetnie mówi w języku polskim. Podstawowe rzeczy, czyli można powiedzieć, ten Bielik jest takim studentem 4-5 roku medycyny. Teraz poszedł na medycynę. I teraz oni go biorą i dokładnie zasilą go najnowszymi bazami leków, badań, wszystkiego i nagle on będzie mógł służyć jako asystent na przykład lekarzowi i oni może będą sprzedawać to lekarzom właśnie w bezpieczny sposób. Podobny jest Bielik, drugi prawny. Też firma, też różne są techniki, nie chciałbym tutaj zamęczać słuchaczy, bo można go dostroić, a można obok postawić bazę danych i Bielik z niej korzysta i ją sobie stylizuje odpowiednio. To są takie metody. Więc powstaje prawny Bielik, właśnie, bo tam jest tajemnica lekarska, tu jest tajemnica adwokacka i na przykład powstał trzeci Bielik do Tindera, który dialogi różne robi. No, bardzo wrażliwa rzecz, wydaje mi się. Znów nie powiązana ze spichlerzem, ale to jest właśnie to, dlaczego stworzyliśmy spichlerz. Po to, żeby pączkowały na tym nowe przedsięwzięcia, nowe inicjatywy open, nowe komercyjne, żeby banki sobie brały, żeby to wszystko realizowało. A przede wszystkim, żeby w spichlerzu też byli ludzie, którzy potrafią wytrenować, dostroić, użyć to i mogli to realizować w swoich firmach albo zmieniać pracę na przykład za granicę, bo mamy już tą wiedzę. I to się świetnie sprawdza. Ja mam takie, no nie pokażę tego, ale na Wikipedii jest taki słynny diagram, który pokazuje, ile na jednej dystrybucji Linuxa Ubuntu powstało, ile nowych przedsiębiorstw i inicjatyw. To jest taki ogromny diagram, który tam tych nitek ma setki, jak nie tysiące. Podrzucisz link, zamieścimy w opisie odcinka. I właśnie to chcielibyśmy właśnie z Bielikiem, żeby on teraz pączkował, żeby on ma pewną bazę, tak jak powiedziałem, on jest takim na pewno z maturą, czyli językowo jest dobra 5 z matury. Już ma kilka kierunków porozpoczynanych, tak, prawnych, taka, nie wiem, 4., 5. rok i tak dalej. Nie ma wiedzy o najnowszych aktach prawnych, ale wystarczy go wziąć na staż, douczyć, podłączyć mu jakiś system informacji prawnej i będzie świetnym asystentem prawnika. To teraz zejdźmy na poziom użytkownika, czyli to, co powiedziałeś, za chwilę powstanie jakaś wersja, która będzie na iPhone'a, czyli będę mógł sobie tam też w jakimś zakresie korzystać. Ona będzie się łączyła z internetem, czy też będzie miała jakąś... To jest podobnie, już są testy, już u nas w społeczności koledzy biorą go i uruchamiają na mobilkach, uruchamiają go na Raspberry Pi, czyli można by było wszelkie jakieś tam systemy przemysłowe i Bielik daje radę. Jest troszeczkę wolniejszy, ale teraz jak sobie zobaczymy, po co nam na komórkach duże modele językowe. Ja bym chciał, żeby sobie na przykład mi SMS-y przeanalizował, sklasyfikował i coś tam. To są krótkie teksty i one nie muszą być tak szybko realizowane i takie rzeczy właśnie będą pojawiać Ale się. że przeczyta ci SMS-y z całego dnia i podsunie ten, który jest akurat najważniejszy. I wyjdzie, że to nie od żony. Wiesz, Arku, czasami wysyłasz mi SMS-y i różny jest czas odpowiedzi, tak? A jakbym miał takiego Bielika... A to byś ustawił od Arka, przeczytaj, jeśli jest tam słowo umów się do rozmów Winergo, to odpowiedz mu, zobacz w moim kalendarzu i zarezerwuj. Tak, i Bielik na przykład odpowie ci w 5 minut. Bielik, trzymam za ciebie kciuki, to dużo I wtedy bym się nie bał, bo z jednej strony ty mi przesyłasz przyzwoite SMS-y, ale czasami, jak dostaję na przykład od swojej partnerki takie SMS-y prywatne dosyć, to wtedy Bielikowi ufam, który będzie uruchomiony tylko na iPhone'ie. Więc to są właśnie ważne case'y, po co nam jest ta sztuczna inteligencja jako asystenci właśnie w tych prywatnych, mobilnych rzeczach, żeby to jednak nie biegło przez całą sieć i wszyscy widzieli moje SMS-y. I że poza internet nie wyjdzie, nie? Tak, więc To teraz jeszcze kwestia bo ja rozumiem, że jak już sobie te kompaktowe bieliki uruchomimy, to też jakby wystarczają te maki, które są dostępne, więc też pewnie zrobić jakąś klasyfikację typu, nie wiem, na
Erze będzie działało tyle, na takim Pro będzie działało tyle, a jak już potrzebujesz bardziej tam wydajnej maszyny, bo chcesz popracować, to nie wiem, kup sobie Maca Studio. Tak, Tak? I to już jest, my do bielika, jeden bielik jest taki instrukcyjny, to się nazywają modele instrukcyjne, które właśnie potrafią rozwiązywać różne zadania, więc on jest instrukcyjny w pełnej precyzji, a później masz z 10 bielików o różnych precyzjach. I teraz jak masz... Rodzina bielików. Tak. I jeszcze nie specjalizowana. I wtedy rzeczywiście, jak masz tutaj dużo RAMu, to sobie możesz tam tą precyzję 6 bitów pobrać i naprawdę będzie rewelacyjnie chodzić już na twoim laptopiku. Ale jak sobie tam trochę coś mniejszego albo starszego, to trochę zmniejszasz precyzję. I teraz oczywiście wszystko zależy. To wiadomo, jak masz mniejszego Maca czy komputer, no to wtedy te zadania będą trochę mniejsze. Właśnie jakby analiza SMS-ów albo inne rzeczy. Albo też, to jest ważne, ja na przykład tak pracuję, no jak dewelopuję jakieś nowe pomysły, eksperymenty, wymyślę sobie, zrobię sobie bielika, który analizuje, nie wiem, raporty giełdowe, tak, to w tej pierwszej fazie programowania, no nie będę już uruchamiał całego GPU i wszystko, więc ja mogę sobie pracować na takiej wersji bardzo upakowanej, bardzo bym powiedział jeszcze niedokładnej czasami może właśnie w tych analizach, bo ja chcę streszczenie ogromnego raportu, ale już mogę programować. Już zaczyna mi tu wejście, wyjście, wychodzić, mogę sobie już testy jakieś odpalać funkcjonalne bardziej niż jakościowe i sobie programować normalnie, nawet na trasie Wrocław-Warszawa, jak już wiemy. Szanowni Państwo, kończymy. Ale myślę, że tu z Sebastianem pewnie moglibyśmy jeszcze spędzić wiele godzin. Może jeszcze będą okazje do rozmów, może do jakichś spotkań, na których Sebastiana zaprosimy może na nasze meetupy, gdzie wtedy będzie okazja porozmawiać. W każdym razie tak, trzymajcie kciuki za bielika, niech się rozwija. Trzymajcie kciuki za spichlerz, niech gromadzi jak najlepszej jakości ziarno, bo może z tego wyjdą jakieś inne projekty, nie tylko właśnie temat bielikowy. Sebastian, coś na koniec optymistycznego w jakimś kierunku? Kolejna rodzina, nie wiem, ptaków się wzbija albo jeszcze coś innego. A wzbija się. Chcemy realizować nowy projekt, ale myślę, że tu nie starczy czasów, jakbym powiedział, jakie plany mamy właśnie do końca roku, bo jest ich bardzo duże. Natomiast ja bym tu taki apel dał, że co nam potrzeba, jeśli testujecie bielika, chat.bielik.ai. Link będzie w opisie odcinka. Tak, to pamiętajcie, bądźcie krytyczni na maksa. To próbujcie go zagiąć, dać mu najtrudniejszą zagadkę, tekst i tak dalej, ale używajcie kciuków do góry lub na dół. I nawet jeśli byście cały czas dawali kciuk na dół, to jak powiecie nam, co jest źle, to jest najważniejsze, że my to poprawimy, a w żadnym zamkniętym modelu nie macie tej właśnie możliwości, żeby tu nawet z twórcami czasami właśnie podyskutować. Właśnie jeszcze jeden temat dotyczący jakby tego dawania kciuków w dół, w górę i element dotyczący bezpieczeństwa takiego systemu. Czy odpowiednia duża grupa ludzi jest w stanie ci wywalić tego bielika? Jakoś atakując, negując, generując treści. Ten przykład taki, który mówiliśmy, jakiś ten projekt Microsoftowy, tak? Gdzie ludzie zadając tendencyjne pytania spowodowały, że ten ich bot stał się tam, nie wiem, stał się rasistą, faszystą i w ogóle i tak dalej. To nie jest Czy tak. to jest ten element dotyczący tego nadzoru i wychowania, że macie jednak tych rodziców, którzy... Od razu ci powiem, że pytania i dialogi z Bielikiem już w jedynce są tak specyficzne, Że na musieliście... przykład, tak, że na przykład właśnie bardzo dużo mamy o parówkach berlinkach, to słyszałeś, że bardzo lubią, nie wiem dlaczego parówki berlinki, ale wszyscy Bielika chcą przekonać, że jesteś parówką berlinką i tam bardzo mocno... Myślałem, że parówkożercą. Są na przykład bardzo dużo pytań o zwyczaje seksualne osłów, albo jak zmusić koleżankę z pracy. No dobra, na randkę już nie powiem Więc są specyficzne dialogi. Myślę, że to jest taki właśnie trochę polski jakby gdzieś charakter zagnego. Myślisz, że polski, czy w ogóle, że jakby generalnie ludzie... Może Wydaje mi się, że są anonimowi, w związku z tym będą próbowali... Tak, natomiast my to bardzo dokładnie analizujemy. I nawet jeśli są bardzo skrzywione odpowiedzi, czy tam ktoś stara się, czy tam jakimś językiem takim mocno ofensywnym robić, to jest dla nas super, bo my od razu to
klasyfikujemy i mówimy, o, to są niegrzeczne dialogi i mamy takie wychowanie, jak Bielik powinien się zachowywać w niegrzecznych dialogach. Okej. Jeśli są grzeczne dialogi, to też nam są bardzo fajne, bo mówimy o O, ten, więc dziękuję za rozmowę. tak, ale chcemy, to co powiem, chcemy każdych dialogów i może to zabrzmi dziwniej, tam czytałeś właśnie artykuł i dałeś takie przykłady, ale tak, dziennikarze bardzo często tam starają się różne rzeczy zapytać, nielegalne albo straszne żarty wygenerować Bielikiem i my się z tego cieszymy, bo jeszcze raz, czat bielikowy to nie jest tak jak w czat GPT, że ktoś bierze za to pieniądze, że chce tam, żeby uczniowie tam byli, sobie korepetycje. To musi być bardzo mocno zabezpieczone. Nasz czat wymaga logowania jakimś kontem albo GitHubowym, albo LinkedInowym, więc jednak spodziewamy się osób, które są pełnoletnie i zawodowo gdzieś pracują. Okej. I my traktujemy nasz czat właśnie jako piaskownicę, gdzie wy możecie właśnie go próbować zagiąć, nawet jeśli będzie to bardzo, bardzo, że tak powiem, wrażliwe. Ale to też przynosi jakąś Tak. wiedzę, bo też na podstawie pewnych zachowań można spróbować wygenerować, bo może jakiś człowiek potrzebuje pomocy. Może te jego pytania są dziwne dla nas jakieś, ale może warto, albo możemy przeciwdziałać jakimś złym rzeczom, które mogą się wydarzyć, tak? I właśnie jednym z planów jest pracowanie nad takiego modelem Bielikiem. Nie powiem jego nazwy, chociaż ma świetną nazwę i też ornitologiczną. Natomiast on będzie właśnie takim strażnikiem dialogów innych i wtedy, jeśli ktoś będzie chciał Bielika użyć na przykład w ekosystemie edukacyjnym, szkole, tak? To będzie Bielik, ale z drugiej strony będzie obok taki strażnik, co tam nie da Bielikowi... Strażnik Teksasu. Taki taka nazwa może być, ale nie. Ale roboczo fajna. Mi się podoba Strażnik Teksasu, tylko wtedy byśmy musieli jakieś opłaty licencyjne. Boomerzy pamiętają, o co chodziło, więc myślę, że to trzeba byłoby znaleźć jakiś taki aktualny, o co chodzi, jakiś jest, nie wiem, MacGyver albo jakiś inny. To chyba starszy jest w ogóle. Tak? Jeszcze Drużyna A, to też chyba jest już całkowicie... Nie, już nie brnijmy w tym kierunku, aczkolwiek może się okazać, że ktoś zapyta Bielika, kto to jest Strażnik Teksasu. O, Albo tutaj- Drużyna. Albo Muszę Drużyna, zadać to też nie? te Albo pytania. MacGyver, to też ciekawe. Sebastian, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Trzymam kciuki za to, jak już Bielik się wzbił, to żeby ten jego lot był jak najdłuższy i jak najlepiej się utrzymywał i się rozwijał. Trzymam kciuki za kolejną rodzinę ptaków. Czekam na informacje, co to się pojawi. Szanowni oglądający, słuchający, zapraszam do rozmów Winergo. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Takich ciekawych rozmów tutaj się będzie pojawiało jeszcze wiele. Zapraszam też do archiwalnych odcinków rozmów Winergo. Posłuchajcie o technologiach. Mamy różne ciekawe tematy, ciekawych gości, także serdecznie wam dziękuję za uwagę. Arek Cempura, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.